Wyobraźcie sobie teraz, że siedzicie w głębokim, miękkim fotelu. Za oknem zapada zmierzch, a w kominku trzaska wesoło ogień, rzucając tańczące cienie na ściany waszego bezpiecznego pokoju. Być może trzymacie w dłoniach kubek gorącej herbaty z miodem i cytryną, czując jak ciepło rozchodzi się po całym ciele. Ale ta historia nie zaczyna się tutaj. W cieple i spokoju zaczyna się w miejscu, gdzie cisza jest towarem deficytowym, a czas biegnie szybciej niż myśli. Przenieśmy się do serca współczesnej Warszawy, do chłodnego szklanego wieżowca przy rondzie ONZ, gdzie na 30. piętrze, za hermetycznie zamkniętymi oknami, stoi Klara. Kobieta, którą moglibyście minąć na ulicy Marszałkowskiej i zazdrościć jej pewnego kroku oraz markowej torebki. Ma 28 lat i jest menedżerem w wielkiej korporacji, której biura zajmują połowę dzielnicy zwanej przez miejscowych Mordorem na Domaniewskiej. Jej życie to pasmo sukcesów, które można by oprawić w ramki i powiesić na ścianie. Mieszka w luksusowym apartamencie na Mokotowie, gdzie każda poduszka i każdy wazon zostały dobrane przez projektanta wnętrz. Jej kalendarz w telefonie pęka w szwach od spotkań, lunchów biznesowych i wizyt na siłowni, a jej konto bankowe pozwala na wakacje w najdalszych zakątkach świata. Jednak w tej chwili, gdy patrzy na morze świateł Pałacu Kultury i Nauki, czuje w sobie pustkę tak wielką, że mogłaby pochłonąć całe to miasto. To uczucie towarzyszy jej od miesięcy. Budzi się z nim o 5 rano, gdy miasto jeszcze śpi niespokojnym snem, i kładzie się z nim do łóżka, gdy ostatnie tramwaje zjeżdżają do zajezdni. Jest otoczona ludźmi. Jej telefon wibruje od powiadomień z LinkedIna i Instagrama. Chodzi na wernisaże i bankiety, gdzie wszyscy uśmiechają się do siebie tym samym, wyćwiczonym uśmiechem. Ale w środku czuje się tak, jakby była zrobiona z tego samego zimnego betonu i szkła, co budynki, w których spędza życie. Przezroczysta, twarda i nieskończenie samotna. A ta samotność nie jest ciszą. Jest hałasem, jest nieustannym szumem myśli, presji i oczekiwań, które nigdy nie milkną. Klara próbuje to zagłuszyć pracą po 18 godzin na dobę, bieganiem maratonów i słuchaniem podcastów o rozwoju osobistym. Ale pewnej nocy, gdy listopadowy wiatr uderzał w szyby jej apartamentu, stało się coś dziwnego. Coś, co nie pasowało do jej sterylnego świata, w idealnie klimatyzowanym powietrzu jej sypialni, gdzie zawsze pachniało tylko drogim płynem do płukania i ozonem, nagle poczuła zapach, który był tak intensywny i tak nieoczekiwany, że aż usiadła na łóżku z bijącym sercem. To nie był zapach miasta, spalin czy kawy. To był ostry, żywiczny zapach górskiej kosodrzewiny, mokrej ziemi po deszczu i dymu z ogniska. Zapach tak realny, że mogła niemal poczuć smak igliwia na języku. I ten jeden prosty zapach otworzył w niej tamę, której istnienia nawet nie podejrzewała, uświadamiając jej, że dłużej nie wytrzyma ani minuty w tej złotej klatce, którą sama sobie zbudowała cegła po cegle. Ten zapach kosodrzewiny przeniósł ją w ułamku sekundy o 20 lat wstecz, do czasów, gdy nie była jeszcze dyrektorem projektu, ale małą dziewczynką z warkoczami, która spędzała każde wakacje u swojej babci Agnieszki w Karpaczu, u samego podnóża majestatycznej Śnieżki. Przypomniała sobie ten stary, drewniany dom, który skrzypiał przy każdym kroku, jakby opowiadał historię. Przypomniała sobie smak jagód zbieranych prosto z krzaka i chłód górskiego potoku na bosych stopach. Babcia Agnieszka była kobietą gór, surową, ale sprawiedliwą, która znała każdą roślinę i każdy kamień w Karkonoszach. Wieczorami przy starym piecu kaflowym opowiadała Klarze legendy o duchu gór, o potężnym liczy rzepie, czy jak go woleli nazywać miejscowi z szacunkiem, Karkonoszu.
Klara wtedy śmiała się z tych opowieści, mówiąc, że to bajki dla małych dzieci, że w szkole w Warszawie uczą o atomach i ekonomii, a nie o duchach z laską. Ale babcia tylko kiwała głową i mówiła swoim niskim, chropowatym głosem, że góry pamiętają wszystko, a duch gór przychodzi do tych, którzy zgubili drogę do własnego serca. Babcia zmarła 3 lata temu, zostawiając Klarze ten stary dom i kawałek ziemi, ale Klara nigdy tam nie pojechała. Zawsze miała ważniejsze sprawy, deadline w pracy, nową kampanię reklamową, wyjazd na konferencję. Dom stał pusty i niszczał, tak jak niszczała dusza Klary pod warstwami korporacyjnego makijażu. Ale tej nocy, czując zapach lasu w centrum Warszawy, Klara zrozumiała, że to wezwanie, którego nie może zignorować. Wstała, nie zapalając światła, wrzuciła do torby kilka swetrów, laptopa, którego i tak nie zamierzała otwierać, i klucze, które leżały na dnie szuflady od 3 lat. Zjechała windą do garażu podziemnego, wsiadła do swojego samochodu i ruszyła na południe. Wyjazd z Warszawy o 3 nad ranem był surrealistyczny. Miasto wyglądało jak makieta. Puste ulice, migające żółte światła, betonowe estakady. Im dalej była od stolicy, tym lżej jej się oddychało. Minęła Łódź, potem Wrocław, a krajobraz za oknem zaczął się zmieniać. Płaskie mazowieckie pola ustąpiły miejsca pagórkom, a na horyzoncie zaczęły majaczyć sine, zamglone kształty Sudetów. Radio traciło zasięg. Szum stał się głośniejszy niż muzyka, a kiedy w końcu minęła Jelenią Górę i zaczęła wspinać się krętą drogą w stronę Karpacza, poczuła, jak niewidzialna obręcz, która ściskała jej klatkę piersiową od lat, zaczyna pękać. Minęła słynny kościółek Wang, drewnianą świątynię przywiezioną z Norwegii i skręciła w wąską leśną drogę, gdzie asfalt był popękany i przerośnięty korzeniami, aż w końcu stanęła przed bramą. Stary dom babci wyglądał na mniejszy niż w jej wspomnieniach. Stał w cieniu wielkich świerków, ciemny, cichy i jakby uśpiony. Ale gdy Klara wyłączyła silnik, usłyszała nie ciszę, ale potężny szum wiatru w koronach drzew. Dźwięk tak inny od szumu klimatyzacji, że aż zakręciło jej się w głowie. Wysiadła z samochodu, a jej eleganckie buty natychmiast zapadły się w miękką, wilgotną ziemię, pokrytą warstwą igliwia. Powietrze tutaj było inne, ostre, zimne i krystalicznie czyste. Pachniało mokrym kamieniem i nadchodzącą zimą. Klara podeszła do drzwi, czując, jak drżą jej ręce, nie z zimna, ale z emocji. Włożyła stary żelazny klucz do zamka, który zazgrzytał protestująco, ale ustąpił. Drzwi otworzyły się z ciężkim jękiem zawiasów, wpuszczając ją do środka. Wnętrze domu pachniało tak samo jak 20 lat temu. Mieszanką suszonych grzybów, lawendy, starego drewna i dymu. Czas tutaj stanął w miejscu. Na stole wciąż leżała koronkowa serweta, choć pokryta warstwą kurzu. Na półkach stały rzędy słoików z opisami zrobionymi ręką babci. Klara przeszła przez sień do głównej izby, gdzie stał wielki piec kaflowy, serce tego domu. Dotknęła zimnych kafli i poczuła dziwne ukłucie w sercu, jakby dom miał jej za złe tę długą nieobecność. Zaczęła otwierać okiennice, wpuszczając do środka blade, górskie światło, które oświetliło drobinki kurzu tańczące w powietrzu. W starym kredensie znalazła dziennik babci Agnieszki, oprawiony w zniszczoną skórę. Otworzyła go na chybił trafił i jej wzrok padł na zdanie napisane drżącą ręką. Duch gór wie, kto do niego idzie. Zanim ten ktoś zrobi pierwszy krok, on czeka na powrót tych, którzy mają góry we krwi. Klara poczuła dreszcz przebiegający po plecach. Czy to możliwe, że babcia wiedziała, że ona kiedyś tu wróci, że porzuci swoje idealne życie i przyjedzie do tej głuszy? Noc w górach zapadała szybko, cienie wydłużały się, a wiatr za oknem zaczął wyć głośniej,
przypominając głos jakiegoś pradawnego zwierzęcia. To nie był ten sam wiatr, który wiał między wieżowcami w Warszawie. Ten tutaj miał osobowość, miał siłę i niósł ze sobą tajemnicę. Klara próbowała rozpalić w piecu, ale drewno było wilgotne i dym gryzł ją w oczy. Siedziała w kurtce przy stole, przy świetle jednej świecy i nasłuchiwała odgłosów domu. Każde skrzypnięcie podłogi, każde uderzenie gałęzi o dach brzmiało jak kroki. Miała wrażenie, że nie jest sama, że dom ją obserwuje, bada, ocenia, czy jest godna w nim przebywać. W pewnym momencie usłyszała wyraźny szelest na werandzie, jakby ktoś ciężki przeszedł po deskach. Serce podeszło jej do gardła, wzięła świecę i podeszła do drzwi. Otworzyła je gwałtownie, spodziewając się zobaczyć złodzieja albo dzikie zwierzę, ale na werandzie nie było nikogo, tylko noc i mgła. Jednak kiedy spojrzała pod nogi, na wycieraczce leżała świeża, zielona gałązka kosodrzewiny, przewiązana suchą trawą, której na pewno nie było tam 5 minut temu, kiedy wchodziła do domu. Poranek przywitał ją chłodem, który przenikał aż do kości, ale było to inne zimno niż to od klimatyzacji. To było zimno, które budziło do życia. Klara wstała, ubrała się w najcieplejsze rzeczy, jakie znalazła w szafie, w tym stary wełniany sweter babci, który pachniał naftaliną i ziołami. Znalazła też swoje stare buty górskie, które cudem ocalały na strychu. Były zniszczone i staromodne, ale pasowały idealnie. Czuła, że musi wyjść, że musi iść w górę w stronę Śnieżki. Nie wiedziała dlaczego, po prostu czuła magnetyczne przyciąganie, jakby góra miała magnes, a ona była opiłkiem żelaza. Spakowała termos z herbatą i ruszyła na szlak. Las był gęsty i ciemny. Świerki stały jak milcząca armia, a ścieżka była kamienista i stroma. Z każdym krokiem jej oddech stawał się cięższy, a nogi, przyzwyczajone do płaskich chodników i biurowych wykładzin, zaczęły boleć. Ale ten fizyczny ból był w dziwny sposób przyjemny. Zagłuszał chaos w głowie. Pozwalał skupić się tylko na jednym, na kolejnym kroku, na oddechu, na biciu serca. Minęła godzinę marszu, kiedy na rozdrożu spotkała starego mężczyznę. Wyglądał na turystę, ale jego ubranie było staromodne, a w ręku trzymał dziwny, sękaty kij. Siedział na kamieniu i patrzył na nią jasnymi, przenikliwymi oczami. — Dzień dobry — powiedziała zdyszana, próbując zachować fason. Mężczyzna uśmiechnął się lekko, odsłaniając braki w uzębieniu i odpowiedział gwarą, którą ledwo zrozumiała. — Idziesz do gospodarza, panienko? On dzisiaj nie w humorze, chmury nisko siedzą, ale gości przyjmuje, jeśli mają czyste serce. Klara chciała zapytać, o jakiego gospodarza chodzi, czy o właściciela schroniska, ale mężczyzna wskazał kijem w górę, tam, gdzie szczyty tonęły w chmurach. — Uważaj na mgłę — dodał cicho. W Karkonoszach mgła to nie woda, to oddech ducha. Potrafi zmienić ścieżki i pomylić zmysły. Zanim zdążyła o cokolwiek dopytać, mężczyzna wstał i wszedł w las, znikając między drzewami tak szybko, jakby był duchem. Klara została sama. Z dziwnym niepokojem w sercu, ale ruszyła dalej. Im wyżej wchodziła, tym drzewa stawały się niższe i bardziej powykręcane, aż w końcu ustąpiły miejsca kosodrzewinie i nagim skałom. I wtedy, nagle, bez ostrzeżenia, stało się to, o czym mówił stary człowiek. Z doliny podniosła się mgła, gęsta, mleczna i zimna, która w ciągu kilku sekund połknęła świat. Klara nie widziała już ani nieba, ani doliny, ani nawet czubków własnych butów. Świat skurczył się do małej bańki wokół niej. Dźwięki zniknęły. Została tylko absolutna, dzwoniąca w uszach cisza i biel, która zdawała się nie mieć końca.
Stojąc w tej gęstej, nieprzeniknionej mgle, która otulała ją jak mokry, zimny kokon, Klara poczuła, jak znikają ostatnie resztki jej warszawskiej pewności siebie. Nie było tu zasięgu, nie było GPS-u, nie było nikogo, kogo mogłaby zapytać o drogę, a cisza była tak absolutna, że słyszała szum własnej krwi w uszach. Instynkt podpowiadał jej, żeby zawrócić, żeby uciekać w dół do cywilizacji, do ciepła i światła, ale jakaś inna, głębsza siła, ta sama, która kazała jej spakować się w środku nocy, pchała ją naprzód, w białą nicość. Zrobiła jeden krok, potem drugi, macając rękami powietrze jak ślepiec, czuła, jak wilgoć osiada na jej twarzy i włosach, jak zimno przenika przez warstwy ubrań. Miała wrażenie, że nie idzie po ziemi, ale że unosi się w jakimś międzywymiarze, gdzie czas i przestrzeń nie mają znaczenia. I nagle, tak jak powiedział stary człowiek na dole, mgła zaczęła się rwać, nie powoli, ale gwałtownie, jakby ktoś rozdarł wielką kurtynę w teatrze i w jednej chwili Klara znalazła się na równi pod Śnieżką, rozległym płaskowyżu, który wyglądał jak krajobraz z innej planety. Trawa była tu ruda i szorstka, torfowiska lśniły ciemną wodą, a nad tym wszystkim górowała piramida Śnieżki. Ale to nie widok góry zaparł jej dech w piersiach. To postać, która siedziała na wielkim głazie narzutowym pośrodku tego pustkowia. Nie był to ten śmieszny skrzat z kolorowych pocztówek, którego sprzedają turystom na Krupówkach czy w Karpaczu. To był olbrzym, którego płaszcz wydawał się utkazany z mchu, porostów i cienia rzucanego przez chmury. Jego broda przypominała splątane korzenie sędziwych świerków, a w dłoni trzymał sękaty kostur, który wyglądał, jakby wrósł w skałę. Biła od niego siła tak pierwotna i potężna, że Klara miała ochotę paść na kolana, ale jednocześnie czuła dziwny spokój, jakby w końcu dotarła do celu, o którym nie wiedziała, że go szuka. Postać powoli odwróciła głowę i Klara spojrzała w oczy ducha gór. Oczy, które miały kolor górskiego stawu, głębokie, zmienne i nieskończenie mądre. Nie zapytał, kim jest, ani co tu robi. Jego głos zadudnił jak lawina kamieni w żlebie, ale słowa były jasne i zrozumiałe. Wróciłaś, dziecko nizin, powiedział, a wiatr powtórzył to echo. Twoja ucieczka się skończyła, ale twoja droga dopiero się zaczyna. Klara chciała zapytać, skąd ją zna. Chciała się wytłumaczyć, przeprosić za wtargnięcie, ale słowa uwięzły jej w gardle. On tylko wskazał dłonią na miejsce obok siebie, na mniejszy kamień, i ten gest był rozkazem i zaproszeniem jednocześnie. Usiądź, Klaro, powiedział. Przyszłaś tu szukać odpowiedzi, ale najpierw musisz nauczyć się słuchać pytań, które krzyczą w twoim wnętrzu, a których zagłuszanie stało się twoim zawodem. Duch gór, którego jej babcia nazywała z szacunkiem liczy rzepą, choć on sam zdawał się być ponad wszelkimi imionami, wykonał oszczędny ruch kosturem i przed nimi, na nagiej, wilgotnej skale, zapłonął ogień. Był to dziwny płomień, bez dymu i bez drewna. Tańczył w odcieniach fioletu i błękitu, dając ciepło, które nie parzyło, ale przenikało prosto do szpiku kości. Karkonosz podał jej drewnianą czarkę, wyciętą z jednego kawałka brzozy, wypełnioną parującym naparem. Pij, powiedział krótko. To ci pomoże zobaczyć to, co ukryte. Klara, choć jej racjonalny umysł krzyczał, żeby nie pić niczego od nieznajomych bytów na pustkowiu, posłusznie przyłożyła naczynie do ust. Napój smakował ziemią, żywicą, goryczą piołunu i słodyczą miodu. Był jak esencja gór w płynie i gdy tylko go przełknęła, dym z magicznego ogniska zaczął układać się w obrazy, tak wyraźne, jakby oglądała film w kinie IMAX. Zobaczyła w nich twarze kobiet, których nigdy nie spotkała, ale których rysy były jej dziwnie znajome.
Widziała kobiety w lnianych koszulach, idące boso przez łąki pełne arniki i dziurawca. Widziała swoją prababkę, jak nastawia kości rannemu drwalowi w małej izbie. Widziała swoją babcię Agnieszkę, młodą i silną, jak zbiera zioła przy świetle księżyca. Zrozumiała, że patrzy na swoje korzenie, na linię kobiet, które od wieków żyły w symbiozie z tymi górami, które rozumiały mowę wiatru i leczyły dotykiem, a potem obraz się zmienił i zobaczyła siebie, siedzącą w szklanym biurowcu w Warszawie, otoczoną tabelkami w Excelu, bladą, spiętą, odciętą od źródła. Zobaczyła swoje korzenie, które zamiast w czarnoziemię tkwiły w betonie i plastiku, wyschnięte, skarlałe, wołające o wodę. Spójrz, powiedział duch gór, a jego głos był smutny jak jesienny deszcz. Twoja krew pamięta zapach tymianku i macierzanki, a ty karmisz ją spalinami i stresem. Próbowałaś stać się maszyną, trybikiem w wielkim mechanizmie, który mieri ludzkie dusze na pieniądze. Zapomniałaś, skąd pochodzisz, Klaro. Odcięłaś się od korzeni. A drzewo bez korzeni, choćby było najwyższe, przewróci się przy pierwszym silniejszym wietrze. To, co czujesz, ta pustka, to nie depresja. To tęsknota twojej natury za prawdą. Klara poczuła, jak łzy płyną jej po policzkach, gorące i oczyszczające. Pierwszy raz od lat nie wstydziła się płakać, nie próbowała tego powstrzymać. Czuła, jak pęka w niej ta twarda skorupa menedżerki, a pod spodem budzi się coś miękkiego i żywego. Chciała mu podziękować, ale on tylko pokręcił głową. To dopiero początek, powiedział. Pokazałem ci twoją przeszłość. Teraz muszę nauczyć cię czasu, bo wy, ludzie z nizin, jesteście niewolnikami zegarków, a tutaj, w górach, czas płynie inaczej, albo raczej nie płynie wcale. On trwa. Kiedy pierwsze emocje opadły, a magiczny napój przestał szumić w głowie, Karkonosz wstał i poprowadził ją na krawędź urwiska, skąd rozpościerał się widok na kocioł Łomniczki. Mgła opadła zupełnie i świat leżał u ich stóp, ostry i wyraźny jak na dłoni. Dotknął kosturem wielkiego głazu, na którym stali, i Klara poczuła zawrót głowy, bo nagle jej percepcja zmieniła się drastycznie. Nie widziała już nieruchomych gór. Widziała proces. Widziała, jak skały oddychają, jak powoli, w tempie geologicznym, wznoszą się i kruszą. Widziała las w dole, który pulsował w rytmie pór roku. Zieleń wybuchała, potem rudziała i znikała pod bielą śniegu. Wszystko to działo się w ułamkach sekund, jak na przyspieszonym filmie, podczas gdy ludzkie osady w dole, Karpacz i Jelenia Góra, migotały nerwowo jak świetliki. Pojawiały się i znikały, budowano domy i burzono je. Ludzie rodzili się i umierali w mgnieniu oka. Góry. Duch gór położył jej ciężką dłoń na ramieniu i ten dotyk uziemił ją, sprowadzając z powrotem do tu i teraz. Widzisz? Powiedział głosem głębokim jak studnia. Wy tam na dole żyjecie w pędzie. Mierzycie życie w deadline'ach, kwartałach i targetach. Boicie się, że nie zdążycie, że coś was ominie. Biegniecie tak szybko, że krajobraz wam się rozmazuje. A tutaj? Spójrz na tę sosnę. Rośnie na tej półce skalnej od 300 lat. Walczy z wiatrem, z mrozem, z brakiem wody. Nie spieszy się. Nie próbuje prześcignąć świerka obok. Po prostu jest. Trwa. I w tym trwaniu jest jej siła. Ty przyjechałaś tu z zegarkiem na ręku, z kalendarzem w głowie. Myślałaś, że uciekniesz na tydzień, naładujesz baterię i wrócisz do wyścigu, ale góry nie działają na żądanie. Góry uczą pokory wobec wieczności. Twoje problemy, twój awans, twój kredyt z perspektywy granitu są niczym pyłek na wietrze. Klara poczuła, jak jej wewnętrzny metronom
ten nieustanny, tykający zegar lęku, nagle cichnie. Zrozumiała, że przez ostatnie 10 lat biegła w maratonie, który nie ma mety, że ścigała się z cieniem, stojąc tam na krawędzi przepaści. Poczuła się nieskończenie mała, ale paradoksalnie ta małość dała jej wolność. Ciężar odpowiedzialności za zbawianie świata korporacji spadł z jej ramion i potoczył się w dół, do kotła, zostawiając ją lekką i pustą, gotową na przyjęcie nowego. Słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, barwiąc niebo na kolory, których nie da się opisać słowami. Fiolety przechodziły w złoto, a cienie w dolinach stawały się atramentowe. Duch gór zaprowadził Klarę nad mały staw, jedno z najbardziej magicznych miejsc w Karkonoszach. Woda była tu czarna i gładka jak lustro, w którym przeglądała się Śnieżka i schronisko Samotnia, stojące cicho na brzegu. Usiedli na drewnianym pomoście, a chłód wieczoru zaczął szczypać w policzki. Karkonosz podniósł z desek mały kamyk i rzucił go w środek stawu. Kręgi rozeszły się idealnie symetrycznie, zaburzając na chwilę odbicie nieba. W twoim świecie, zaczął cicho, chwalicie się tym, jak bardzo jesteście połączeni. Macie internet, telefony, media społecznościowe. Wiecie w sekundę, co dzieje się na drugim końcu świata, ale nie wiecie, co czuje człowiek siedzący obok was w autobusie. Nie czujecie smaku chleba, który jecie, patrząc w ekran. To nie jest więź, Klaro. To jest sieć, w którą daliście się złapać. To iluzja obecności, która sprawia, że jesteście najbardziej samotnym pokoleniem w historii. Tutaj, w górach, jesteś sama. Nie masz zasięgu. Nikt nie lajkuje twojego widoku. Ale powiedz mi, czy czujesz się samotna? Klara pokręciła głową, bo po raz pierwszy od bardzo dawna czuła, że jest częścią całości. Czuła więź z wodą, z kamieniem, z wiatrem, który plątał jej włosy. Czuła, że nie jest oddzielnym bytem, ale fragmentem wielkiego, żyjącego organizmu. Przypomniała sobie, jak jako dziecko marzyła, żeby zostać biologiem, żeby badać rośliny, jak kochała zapach suszonych ziół w kuchni babci. Dlaczego z tego zrezygnowała? Dla prestiżu? Dla służbowego samochodu? Poczuła żal, ostry i bolesny, ale Karkonosz nie pozwolił jej w nim utonąć. Prawdziwa więź to nie Wi-Fi, powiedział surowo. Prawdziwa więź to korzenie, które łączą cię z ziemią, i powołanie, które łączy cię z twoją duszą. Jeśli robisz to, co kochasz, nigdy nie jesteś sama, bo cały wszechświat z tobą współpracuje. Ale jeśli zdradzasz samą siebie dla pieniędzy, zawsze będziesz czuła ten chłód w środku, bez względu na to, jak mocno odkręcisz kaloryfery w swoim apartamencie. Chciał jej powiedzieć coś jeszcze, ale nagle powietrze zmieniło się, stało się ciężkie i elektryczne. Ptaki umilkły, a tafla małego stawu zafalowała, choć nie było wiatru. Duch gór wstał gwałtownie, a jego postać urosła, zlewając się z nadciągającymi chmurami. Teoria skończona. Zagrzmiał, a jego głos brzmiał teraz groźnie. Czas na egzamin, bo wiedza to jedno, a hart ducha to drugie. Nadchodzi burza, Klaro, nie taka zwykła, ale górska, która obnaża prawdę. Zostawię cię tu. Musisz przetrwać tę noc sama, żebyś wiedziała, kim naprawdę jesteś, kiedy zgasną wszystkie światła. Zanim Klara zdążyła w ogóle zareagować, zanim zdążyła zapytać, co ma robić i gdzie się schować, duch gór rozpłynął się w powietrzu, jakby był tylko ułudą utkaną z mgły, zostawiając ją zupełnie samą na środku dzikiego płaskowyżu, w chwili gdy niebo nad Karkonoszami pękło z ogłuszającym trzaskiem. To nie była zwykła letnia burza, którą można przeczekać pod parasolem w warszawskiej kawiarni. To był żywioł w czystej postaci, pierwotna siła, która przypominała o tym, jak mały i kruchy jest człowiek wobec natury.
Wiatr uderzył w nią z siłą rozpędzonego pociągu, próbując zepchnąć ją w przepaść kotła małego stawu. Deszcz nie padał, on chłostał ziemię tysiącami lodowatych biczy, a błyskawice rozdzierały niebo tak często, że noc zamieniła się w stroboskopowy dzień. Klara, kierowana czystym instynktem przetrwania, doczołgała się do niewielkiego zagłębienia pod skałą, wciskając się w szczelinę jak przerażone zwierzę. Była przemoczona do suchej nitki w ciągu sekundy. Zimno przenikało ją aż do szpiku kości, a zęby dzwoniły jej tak głośno, że słyszała to nawet w ryku wichury. Po raz pierwszy w swoim poukładanym życiu czuła prawdziwy, fizyczny strach o życie. Strach, że nikt jej tu nie znajdzie, że stanie się tylko kolejnym statystyką GoPru. Ale wraz z tym paraliżującym strachem przyszło coś jeszcze. Coś, czego się nie spodziewała. Ta zewnętrzna burza, ten chaos żywiołów, otworzył w niej tamę, którą budowała przez lata. Wszystkie te niewypłakane łzy w korporacyjnej toalecie, żeby nie rozmazać makijażu, wszystkie ta złość na szefa, którą połykała wraz z poranną kawą, cały ten żal za straconymi marzeniami, to wszystko wybuchło w niej z siłą wulkanu. Klara zaczęła krzyczeć, najpierw cicho, nieśmiało, potem głośniej, aż w końcu wyła do wiatru jak wilczyca, wyrzucając z siebie cały ból, całą frustrację, całe to udawanie kogoś, kim nie jest. Krzyczała, że nienawidzi swojej pracy, że nienawidzi swojej pustej kuchni w apartamencie, że nienawidzi tego, że zapomniała, jak pachnie las. Jej krzyk mieszał się z grzmotami i nikt jej nie słyszał, tylko granitowe skały, które przyjęły ten ból bez oceny. Płakała tak długo i tak intensywnie, że nie wiedziała już, co jest deszczem, a co łzami. To była noc oczyszczenia, brutalna, bolesna, ale absolutnie konieczna. Czuła, jak stara Klara, ta perfekcyjna menedżerka w garsonce, umiera tam pod tą skałą. Jak rozpada się na kawałki jej pycha i jej ego, a rodzi się coś nowego, coś surowego i prawdziwego. I kiedy nad ranem wiatr w końcu ucichł, a deszcz zmienił się w delikatną mrzawkę, Klara leżała na mokrej ziemi wyczerpana, pusta jak wydrążone naczynie, ale po raz pierwszy w dorosłym życiu czuła absolutny, krystaliczny spokój. Wiedziała, że najgorsze ma za sobą, że przetrwała własną śmierć i że nic, co spotka ją w dolinie, nie będzie już tak straszne jak ta noc konfrontacji z samą sobą. Kiedy pierwsze nieśmiałe promienie słońca przebiły się przez postrzępione chmury i oświetliły mokre, lśniące skały złotym blaskiem, karkonosz wrócił. Nie pojawił się znikąd jak duch, ale wyszedł z zagłazów jak stary pasterz, który sprawdza swoje stado po nawałnicy. Stanął nad Klarą, która siedziała na ziemi, brudna, zmarznięta, z rozwichrzonymi włosami, ale z wyprostowanymi plecami i jasnym spojrzeniem, i w jego kamiennej twarzy po raz pierwszy pojawił się cień uśmiechu. Przetrwałaś noc, powiedział, a jego głos brzmiał teraz łagodniej, jak szum potoku. A to oznacza, że jesteś gotowa, by wybierać. Bo wolność, której tak szukałaś w wielkim mieście, to nie jest możliwość kupienia wszystkiego, czego zapragniesz. Wolność to odwaga wyboru własnej drogi. I ja teraz, tutaj, na progu nowego dnia, daję ci 3 ścieżki. Uniósł swój kostur i wskazał w dół, w stronę mglistej doliny, gdzie majaczyły światła Karpacza i dalej Jeleniej Góry. Pierwsza droga prowadzi z powrotem. To droga powrotu do tego, co znane. Możesz wrócić do Warszawy, do swojego biurka z widokiem na Pałac Kultury, do swojej pensji i premii kwartalnych. Z czasem zapomnisz o tej nocy. Uznasz ją za dziwny sen albo załamanie nerwowe i będziesz żyła dalej swoim wygodnym,
bezpiecznym życiem. Nikt cię nie potępi, wszyscy przyjmą cię z otwartymi ramionami. To droga zapomnienia i bezpieczeństwa. Potem wskazał ręką na gęsty, ciemny bór reglowy za swoimi plecami. Druga droga to droga ucieczki. Możesz zostać tutaj, w górach, na zawsze, stać się pustelniczką, wiedźmą z lasu, żyć tylko z ziołami i zwierzętami, odciąć się od ludzi i ich hałasu. Znajdziesz tu spokój, ale stracisz ciepło drugiego człowieka. Będziesz czysta, ale samotna. A potem spojrzał Klarze głęboko w oczy, tak głęboko, że poczuła, jakby czytał w jej duszy. Trzecia droga jest najtrudniejsza. To droga równowagi, droga strażniczki. Oznacza to zejście w dół między ludzi, ale bez utraty tego, co znalazłaś na szczycie. Oznacza to życie w świecie technologii, ale z sercem zakorzenionym w ziemi, bycie mostem między betonem a mchem, niesienie gór w sobie tam, gdzie panuje susza ducha, będzie to bolało. Ludzie będą cię uważać za dziwaczkę. Będą pytać, dlaczego zrezygnowałaś z kariery. Będziesz wątpić, ale to jedyna droga, która daje pełnię. Klara nie wahała się ani chwili. Patrząc na swoje dłonie ubrudzone ziemią, czuła w nich nową siłę. Wiedziała, że nie może wrócić do klatki, ale wiedziała też, że nie chce uciekać przed światem. Wzięła głęboki oddech i powiedziała głosem, który ją samą zaskoczył swoją pewnością. Wybieram trzecią drogę. Chcę żyć prawdą, nawet jeśli będzie trudna. Duch gór kiwnął głową z uznaniem i podał jej mały, szary kamień o dziwnym kształcie. Weź to, powiedział. To serce góry. Kiedy będziesz wątpić, a będziesz wątpić często, ściśnij go w dłoni, a przypomnisz sobie tę noc i ten świt. Teraz idź. Twoja praca czeka na dole. Zejście w dół było zupełnie innym doświadczeniem niż wspinaczka. Klara nie czuła zmęczenia. Jej nogi niosły ją lekko i sprężyście, jakby grawitacja działała na nią słabiej. Każdy krok był świadomy. Chłonęła wszystkimi zmysłami budzący się las. Zapach mokrej ściółki, śpiew ptaków, szum potoku łomniczka, który po burzy przybrał na sile. Kiedy w końcu dotarła do starego domu babci, stanęła przy furtce i spojrzała na niego nowymi oczami. Budynek nie wydawał się już ponury i opuszczony. Wydawał się czekać, jak wierny pies, który wie, że jego pan wrócił. Weszła do środka i pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było otwarcie wszystkich okien na oścież, żeby wpuścić do środka świeże, górskie powietrze i wygonić zaduch lat nieobecności. Czuła w sobie energię, której nie miała od dzieciństwa. Zaczęła sprzątać, ale nie nerwowo, jak w Warszawie przed przyjściem gości, ale spokojnie, metodycznie, z szacunkiem dla każdej rzeczy. Myła podłogę wodą ze studni, ścierała kurze ze starych mebli, a potem, kierowana jakimś impulsem, weszła do małego pokoiku na tyłach domu, który zawsze był zamknięty. Znalazła tam klucz, ukryty na framudze, dokładnie tak, jak zapamiętała z dzieciństwa. W środku pachniało intensywnie suszonymi ziołami. To była pracownia babci Agnieszki. Podłoga skrzypiała, a pod jedną z desek, która była wyraźnie poluzowana, Klara znalazła starą, drewnianą skrzynkę. W środku leżały zeszyty zapisane drobnym pismem babci, pełne receptur na maści, nalewki i syropy. Były tam rysunki roślin, uwagi o fazach księżyca i notatki o pacjentach. Klara dotykała tych kartek z nabożeństwem, czując, jak spływa na nią dziedzictwo pokoleń. To nie były tylko przepisy. To była mądrość, którą miała teraz chronić i rozwijać. Nagle ciszę przerwał dźwięk, który brzmiał tu jak z innej planety. Dzwonek jej telefonu, który jakimś cudem złapał zasięg.
Na wyświetlaczu pulsowało imię jej szefa z korporacji – Krzysztof CEO. Dawniej na ten widok dostałaby ataku paniki. Serce podeszłoby jej do gardła, a dłonie zaczęłyby się pocić. Ale teraz? Teraz spojrzała na telefon z uśmiechem politowania. Odebrała spokojnie, bez pośpiechu, słysząc w słuchawce nerwowy potok słów o raportach, KPI-ach i ASAP-ach. Przerwała mu w połowie zdania, mówiąc głosem, który był twardy jak granit. Krzysztof, nie wracam. Wysyłam wypowiedzenie mailem. Dziękuję za wszystko, ale znalazłam coś ważniejszego niż kwartalny zysk. Rozłączyła się, zanim zdążył zaprotestować i wyłączyła telefon. Cisza, która zapadła po tej rozmowie, była najpiękniejszą muzyką, jaką kiedykolwiek słyszała. Następnego dnia, kiedy Klara próbowała doprowadzić do porządku zapuszczony ogród, wyrywając wysokie pokrzywy i osty, przy płocie zatrzymała się starsza kobieta o twarzy ogorzałej od wiatru i słońca, ubrana w kwiecistą chustkę i gumiaki. Patrzyła na Klarę badawczym wzrokiem, w którym czaiła się rezerwa, ale i ciekawość. To ty jesteś tą wnuczką Agnieszki? Zapytała wprost, bez zbędnych uprzejmości. Klara wyprostowała się, ocierając pot z czoła brudną ręką i skinęła głową. Tak, jestem Klara, dzień dobry. Kobieta oparła się o płot i pokiwała głową. No, widzę, że roboty się nie boisz. Ręce masz po niej, chociaż takie jakieś miastowe, delikatne. Ja jestem Jadwiga, sąsiadka zza potoku. Twoja babcia mówiła, że wrócisz. Kazała mi czekać. Mówiła, Jaćka, jak ta mała przyjedzie, to jej pokaż, gdzie rośnie najlepszy dziurawiec, bo miastowi to tylko w aptece kupują, a to nie to samo. Klara uśmiechnęła się szeroko, czując, jak lody topnieją. Pani Jadwiga weszła przez furtkę i od razu zaczęła dyrygować. To zostaw, to jest krwawnik, dobry na rany, a to wyrwij, to chwast. Przez następne tygodnie Jadwiga stała się jej mentorką, przewodniczką po świecie, który Klara znała tylko z teorii. Chodziły razem na łąki pod Śnieżką, uczyły się rozpoznawać arnikę górską, która jest pod ochroną i której zrywać nie wolno, ale którą można podziwiać. Zbierały macierzankę na słonecznych stokach i korzeń żywokostu na mokradłach. Jadwiga uczyła ją szacunku do roślin. Mówiła, że ziela nie bierze się siłą, że trzeba je poprosić i podziękować. Klara chłonęła tę wiedzę jak gąbka, a wieczorami w swojej kuchni eksperymentowała. Jej pierwszą próbą była maść na bóle stawów według przepisu babci. Rozpuściła smalec gęsi, który przyniosła Jadwiga. Dodała wyciąg z kasztanowca i jałowca. Mieszała to drewnianą łyżką w emaliowanym garnku, czując, jak zapach wypełnia cały dom. To był zapach bezpieczeństwa, zapach domu. A kiedy maść stężała i nabrała pięknego, bursztynowego koloru, Klara posmarowała nią swoje spierzchnięte dłonie i poczuła ciepło, które nie pochodziło tylko z ziół, ale z faktu, że stworzyła coś własnymi rękami, coś prawdziwego, co komuś pomoże. Dała pierwszy słoiczek Jadwidze, a ta, posmarowawszy kolano, spojrzała na Klarę z uznaniem i powiedziała tylko jedno słowo. Działa. To jedno słowo znaczyło dla Klary więcej niż premia roczna w korporacji. Wiedziała, że została przyjęta, że przeszła test i że teraz naprawdę jest u siebie. Z nadejściem pierwszej prawdziwej karkonoskiej zimy, która otuliła góry grubą i skrzącą w słońcu pierzyną śniegu, pod którą zniknęły płoty, ścieżki i granice, życie Klary zmieniło się definitywnie i bezpowrotnie w coś zupełnie nowego. W egzystencję, która miała głęboki, spokojny rytm, stary jak sam świat. Jej dni nie były już szatkowane nerwowym pikaniem powiadomień z Outlooka, dzwonkami telefonów i chronicznym stresem z powodu niedotrzymanych terminów, ale były wyznaczane przez wschody i zachody słońca,
przez fazy księżyca i potrzeby jej małej, pachnącej pracowni, z dawnej kuchni babci Agnieszki zrobiła prawdziwe laboratorium alchemiczne, gdzie powietrze było gęste i odurzające od zapachu powoli topionego wosku pszczelego, od aromatu suszonej lawendy, od ostrej, żywicznej nuty sosnowych igieł i przede wszystkim od głębokiego, leczącego duszę spokoju. Klara spędzała długie, ciemne, zimowe wieczory, kiedy wiatr za oknami wył jak głodny wilk i próbował dostać się do środka, na mieszkaniu kojących maści, nastawianiu silnych nalewek i komponowaniu mieszanek ziołowych według starych, ledwo czytelnych zapisków swojej prababki, które musiała często odcyfrowywać z lupą w ręku przy migotliwym świetle lampy naftowej, uczyła się w tej dobrowolnej samotności cierpliwości. Uczyła się, że przyspieszanie macerowania rzadkich górskich ziół jest takim samym grzechem przeciwko naturze, jak żądanie od drzewa, by urosło w jedną noc do samego nieba. I w tej powolnej, cichej i niemal medytacyjnej pracy znalazła dziwny, dotąd nieznany jej rodzaj głębokiego spełnienia, którego żaden, nawet najbardziej prestiżowy projekt w korporacji, żadna kwartalna premia, ani publiczna pochwała od prezesa nigdy jej nie dały. Stworzyła skromny sklep internetowy i profil w mediach społecznościowych, co było delikatną i pełną uśmiechu ironią losu, że do powrotu do korzeni i natury wykorzystała najnowocześniejsze narzędzia cyfrowego świata. Ale robiła to zupełnie inaczej niż kiedyś. Jej zdjęcia nie były retuszowane, filtrowane i sztucznie idealne. Były surowe, szczere i tętniące życiem. Było na nich widać jej popękane od mrozu i pracy dłonie, niedoskonałe, nierówne kształty ręcznie krojonych mydeł, stary drewniany stół z głębokimi rysami, po prostu prawdziwe życie bez zbędnych upiększeń, a ludzie tam na dole, w tych betonowych dżunglach wielkich miast, wyczuli tę prawdę instynktownie. Zamówienia zaczęły spływać, najpierw powoli, jak pierwsze krople podczas wiosennych roztopów, a potem szybciej i mocniej. Ludzie z Warszawy, Krakowa czy Poznania, zmęczeni, wypaleni zawodowo i wyczerpani, tak samo jak kiedyś ona, desperacko pragnęli choćby małego kawałka tej górskiej czystości, prawdy i ciszy, którą Klara z miłością i niemą modlitwą wkładała do każdego małego słoiczka z ciemnego szkła. Pakowała te paczki w recyklingowy, szary papier, wiązała je zwykłym konopnym sznurkiem i nosiła je 2 razy w tygodniu w ciężkim plecaku na plecach w dół do wioski na pocztę. Brodziła w zaspach po pas, mróz szczypał ją w policzki, a rzęsy zamarzały od oddechu, ale wewnątrz, w klatce piersiowej, czuła żarzące się ciepło. Nie była bogata w tym sensie, jak rozumie to bankier czy doradca finansowy, ale czuła się jak milionerka, ponieważ posiadała to, co najcenniejsze w dzisiejszym świecie. Posiadała swój własny czas na wyłączność, posiadała swoje ciche, nieśpieszne poranki i swoje długie, kreatywne wieczory, a kiedy przypadkiem spojrzała w lustro w przedpokoju, nie widziała już tej bladej, przezroczystej, znerwicowanej kobiety z Warszawy. Widziała kobietę, której we włosach przybyło kilka srebrnych nitek jak ślady mrozu. Kobietę, która miała wokół oczu siateczkę zmarszczek od śmiechu i od ostrego górskiego słońca, ale której oczy świeciły jak 2 jasne, spokojne gwiazdy na zimowym niebie. Była to Klara, która w końcu, po tylu latach błądzenia, znalazła swoje prawdziwe miejsce we wszechświecie. Klara, która stała się alchemiczką własnego losu, zmieniającą stary ból w nową siłę, a przerażającą samotność w błogosławione spełnienie. I wiedziała z absolutną pewnością, że nawet jeśli zima jest okrutna, długa i ciemna, to głęboko pod śniegiem już cicho śpią i oddychają nasiona nowej wiosny, które zasadziła własnymi rękami i własną, odzyskaną nadzieją.
Pewnego jasnego, oślepiającego wiosennego dnia, kiedy śnieg zaczął masowo topnieć i zmieniał się w tysiące rwących strumieni, które z hukiem i radosnym śpiewem spływały do Doliny Łomniczki, przed cichą i spokojną chatą Klary rozległ się dźwięk, który tam absolutnie nie pasował i brzmiał jak błąd w Matrixie. Był to agresywny, głęboki i obcy warkot potężnego silnika drogiego samochodu, który rozciął świętą ciszę lasu jak piła mechaniczna. Klara, która właśnie w ogrodzie wieszała wyprane w zimnej wodzie pranie na sznurze i miała na sobie stare wełniane skarpety, gumiaki i luźną lnianą sukienkę, powoli wyprostowała się, osłoniła oczy dłonią przed słońcem i zobaczyła, jak z lśniącego, ogromnego, czarnego SUV-A, który wyglądał w tej dzikiej przyrodzie jak statek kosmiczny, wysiadają jej dawni koledzy z warszawskiego biura, Piotr i Monika. Przyjechali zobaczyć na własne oczy tę szaloną Klarę, o której przez całą zimę szeptali w firmowej kuchni przy ekspresie do kawy i o której zakładali się, kiedy w końcu pęknie i wróci z podkulonym ogonem. Wysiedli ostrożnie w to wiosenne, lepkie błoto w swoich drogich, skórzanych butach i markowych miejskich płaszczach, rozglądając się dookoła z mieszanką fascynacji, obrzydzenia i przerażenia. Klara ze stoickim spokojem zaprosiła ich do środka, do swojego sanktuarium. Zaparzyła im swoją najlepszą herbatę z dzikiej róży i melisy z miodem w grubych glinianych kubkach i w milczeniu obserwowała ich, jak siedzą przy jej starym, wyszorowanym stole. Wyglądali jak egzotyczne zwierzęta zamknięte w niewłaściwej klatce. Nieustannie i nerwowo sprawdzali ekrany swoich najnowszych smartfonów, chociaż wiedzieli, że nie ma tu zasięgu. Wiercili się na twardych drewnianych krzesłach, mówili szybko, chaotycznie i niepotrzebnie głośno, jakby bali się tej głębokiej ciszy, która panowała w domu i która bezlitośnie podstawiała im lustro. Pytali ją z nieskrywaną litością w głosie, czy nie nudzi się tutaj sama na śmierć. Czy nie brakuje jej imprez na Placu Zbawiciela, teatrów, sushi, latte na mleku sojowym i szybkiej ścieżki kariery? Czy nie żałuje, że zmarnowała taki talent i potencjał menedżerski? Klara tylko delikatnie się uśmiechała tym spokojnym, wszystko mówiącym uśmiechem, który ich denerwował i drażnił, i powiedziała im powoli, ważąc każde słowo, że niczego nie zmarnowała, że po prostu świadomie wymieniła to, co na powierzchni błyszczy i kusi, na to, co ma w środku prawdziwą wagę i treść. Zabrała ich potem na krótki spacer pod las, pokazała im Karkonosze w ich wiosennej potędze, ale oni nie widzieli tego majestatu i cudu budzącego się życia. Widzieli tylko błoto, które brudzi im buty i czuli dyskomfort. Narzekali na zimny wiatr, na wilgoć, na to, że jest to strasznie daleko od cywilizacji i galerii handlowych. Ale w jednej chwili, kiedy stali na skalnym punkcie widokowym i patrzyli w dół na dolinę zalaną słońcem, Piotr nagle zamilkł, przestał mówić o akcjach, fuzjach i projektach. Spojrzał na Klarę, na jej spokojną, jasną twarz, bez śladu makijażu, na jej silne, sprawne dłonie i w jego oczach mignął głęboki, bolesny cień. Cień człowieka, który przez ułamek sekundy dostrzegł kraty własnej złotej klatki. Cień mężczyzny, który wie, że jest w pułapce, który ma wszystko, co świat oferuje, a jednocześnie w środku nie ma nic. Cicho, niemal szeptem, żeby Monika, która robiła sobie selfie z górami, nie usłyszała, zapytał: Jesteś szczęśliwa, Klaro? Powiedz mi prawdę. Czy jesteś tu naprawdę szczęśliwa? A Klara położyła mu dłoń na ramieniu w drogim kaszmirowym płaszczu. Wyczuła napięcie w jego mięśniach i powiedziała: Nie jestem szczęśliwa w tym sensie, jak ty to rozumiesz, Piotrze. Nie czuję euforii z powodu awansu czy nowego samochodu, ale jestem żywa. Czuję każdą komórkę swojego ciała. Czuję się kompletna.
A to jest o wiele więcej niż ulotne szczęście. Piotr tylko ciężko przełknął ślinę. W jego oczach coś się zaszkliło i szybko odwrócił wzrok w stronę Śnieżki. A kiedy później odjeżdżali i ich czarne auto znikało w tumanach kurzu na leśnej drodze, Klara wiedziała z absolutną pewnością, że już nigdy tu nie wrócą, że ich światy rozdzieliły się definitywnie, jak dwie rzeki płynące w różne oceany, ale nie czuła smutku ani nostalgii. Czuła tylko głębokie współczucie, ponieważ wiedziała, jak trudne i przerażające jest przebudzenie się ze snu, który wszyscy inni uważają za jedyną możliwą rzeczywistość. Tego samego wieczoru, kiedy słońce powoli chyliło się ku zachodowi i barwiło niebo nad Karkonoszami na dramatyczne odcienie fioletu, złota i głębokiej purpury, Klara siedziała na drewnianym progu swojego domu, przyjemnie zmęczona po wizycie gości z innej galaktyki, ale wewnętrznie spokojna jak tafla górskiego stawu i obierała ostatnie zimowe jabłka na susz. Powietrze było wilgotne, pełne obietnic i pachniało topniejącym śniegiem, mokrą ziemią i budzącym się mchem. I wtedy zupełnie bez ostrzeżenia, bezszelestnie i bez zbędnej pompy na skraju lasu, tam gdzie długie cienie świerków zlewały się w jedną ciemną plamę, pojawił się on, Liczy Rzepa, duch gór. Nie przyszedł w burzy i piorunach jak podczas ich pierwszego spotkania na równi. Nie przyszedł jako surowy sędzia ani jako potężny władca wichrów. Przyszedł cicho, skromnie, jak stary przyjaciel czy sąsiad, który po długiej wędrówce wpadł na chwilę odetchnąć. Opierał się o swój sękaty kostur, a jego płaszcz, utkany z mgły i zeszłorocznych liści, idealnie wtapiał się w wieczorny półmrok. Klara nie wstała, nie drgnęła, nie poczuła strachu, tylko powoli, z szacunkiem skinęła głową na powitanie, tak jakby się go spodziewała. Karkonosz podszedł powolnym, dostojnym krokiem do płotu. Spojrzał na dom, z którego komina unosił się dym, symbolizujący życie i ciepło. Spojrzał na spracowane dłonie Klary, które zręcznie operowały nożem, i w jego prastarej twarzy, która przypominała popękaną korę tysiącletniego dębu, pojawił się wyraz głębokiego, ojcowskiego spokoju. Długo, bardzo długo milczeli, ponieważ ludzkie słowa były w tej chwili zbędne i zbyt małe. Rozmawiali w języku gór, w języku czystej obecności. W końcu duch gór odezwał się, a jego głos był cichy i łagodny, jak szum liści w letnim wietrze. Zdałaś egzamin, córko Nizin, powiedział. I nie była to ocena, ale stwierdzenie faktu. Nie zapomniałaś, kim jesteś. Kiedy zeszłaś w dół do doliny, nie pozwoliłaś się złamać wątpliwościom, ani skusić powrotem do łatwego życia. Stałaś się mocnym korzeniem, który trzyma zbocze i nie puszcza. Klara spojrzała mu w oczy i poczuła, jak wzruszenie ściska ją za gardło. To jest trudne, przyznała cicho. Czasami w nocy boję się, że nie dam rady, że jestem z tym wszystkim sama, że popełnię błąd. Duch gór powoli, przecząco pokręcił swoją potężną głową. Nigdy, zapamiętaj to sobie raz na zawsze, nigdy nie jesteś sama. Ty jesteś teraz strażniczką. Przejęłaś święty ogień od swojej babci Agnieszki i od wszystkich mądrych kobiet przed nią. Twoje maści nie leczą tylko bolących stawów, Klaro. One leczą to straszne oddzielenie, na które chorują ludzie w dzisiejszych czasach. Każdy, kto od ciebie wyjdzie z kawałkiem zioła albo z dobrym słowem, wynosi stąd kawałek góry, kawałek wiecznej pamięci. To jest twoje prawdziwe zadanie. Być mostem, po którym zagubieni mogą przejść z powrotem do siebie. Potem uniósł dłoń w geście błogosławieństwa, który nie był religijny, ale elementarny.
tak jak słońce błogosławi ziemię, żeby rodziła, i zaczął powoli cofać się w głąb cienia lasu. Wieczorna mgła podniosła się z wilgotnej trawy i zaczęła otulać go swoim białym welonem. Pamiętaj, że dom to nie jest punkt na mapie, szepnął, a jego słowa poniósł wiatr prosto do jej serca. Dom to ten cichy, niezniszczalny środek wewnątrz ciebie, do którego możesz zawsze wrócić, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek się dzieje. A potem zniknął. Rozpłynął się w wieczornym oparze jak sen, którego nie jesteśmy pewni po przebudzeniu. A Klara została tam, siedząc na progu z miską jabłek na kolanach, i wiedziała, że być może długo go nie zobaczy, a może nawet już nigdy w tym życiu, ale że jest to całkowicie w porządku, ponieważ on już nie był na zewnątrz. On był w niej, w każdym jej oddechu, w każdym uderzeniu serca, w każdym kroku, jaki stawiała na tej ziemi. A teraz, drogi słuchaczu, kiedy ta długa opowieść o Klarze, o górach i o powrocie do domu zbliża się do swojego cichego i spokojnego końca, a noc wokół ciebie staje się głęboka, aksamitnie ciemna i absolutnie bezpieczna, chcę, żebyś i ty na chwilę się zatrzymał i bardzo delikatnie skierował uwagę do wewnątrz, do swojego własnego ciszy. Być może właśnie teraz leżysz w swoim łóżku, przykryty miękką, ciepłą kołdrą, która chroni cię jak bezpieczny kokon. Czujesz, jak materac miękko dopasowuje się do ciężaru twojego ciała, jak cię podpiera, jak cię trzyma. I czujesz, jak powoli opada z ciebie ciężar całego minionego dnia. Wszystkie te sprawy, zadania, rozmowy i myśli powoli rozpuszczają się jak poranna mgła nad górskim stawem. Odpływają daleko, w przeszłość, tam, gdzie już nie masz dostępu i gdzie nie musisz nic robić. Ty jesteś tu i teraz, w tym jedynym bezpiecznym momencie. Być może w twojej głowie jeszcze krążą ciche echa dzisiejszego dnia, ale zostaw je. Pozwól im przepłynąć obok ciebie jak białym obłokom na letnim niebie. Nie trzymaj ich, nie oceniaj, po prostu pozwól im płynąć. Przypomnij sobie Klarę, przypomnij sobie tę starą, powykręcaną sosnę na skale, która nigdzie się nie spieszy, która z niczym nie walczy, która po prostu jest. Stoi mocno w swoich korzeniach i ufa ziemi. Uświadom sobie, że i ty, dokładnie taki, jaki jesteś w tej chwili, masz w sobie ten cichy, niezniszczalny środek, ten wewnętrzny dom, to sanktuarium, do którego nikt i nic nie ma dostępu, gdzie panuje absolutny, nienaruszony spokój i bezpieczeństwo. Nie musisz uciekać w karkonosze, nie musisz rzucać pracy ani zmieniać swojego życia, żeby ten dom odnaleźć. Wystarczy tylko zamknąć zmęczone oczy i spowolnić oddech. Spróbujmy to zrobić razem. Weź głęboki, spokojny wdech nosem i zrób długi, uwalniający wydech ustami. Jak przypływ i odpływ starego morza, jak wieczne następowanie po sobie dnia i nocy, jak zmiana pór roku w górach. Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, już dawno masz w sobie. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś zagubiony. Po prostu może na chwilę w tym hałasie świata zapomniałeś, kim naprawdę jesteś pod tymi wszystkimi warstwami obowiązków, masek i ról. Ale teraz, w ciszy nocy, możesz sobie przypomnieć. Pozwól sobie teraz, w tej właśnie chwili, mentalnie zdjąć ten ciężki, niewidzialny plecak zmartwień, który nosisz na plecach przez cały dzień. Poczuj, jak spada na podłogę obok łóżka, jak twoje ramiona stają się lżejsze, jak rozluźnia się twój kark, twoja szczęka, twoje czoło. Jutro też jest dzień. Jutro wszystkim się zajmiesz, jeśli będziesz chciał. Ale teraz, w
tej świętej chwili jest czas odpoczynku, czas powrotu do siebie. Pozwól swojemu oddechowi, by kołysał cię jak łódkę na łagodnych falach. Wyobraź sobie ten ostry, czysty zapach górskiego igliwia, który oczyszcza twój umysł. Wyobraź sobie ciszę zasypanego śniegiem lasu, gdzie nie słychać nic oprócz bicia twojego własnego, spokojnego serca i trzaskania ognia w kominku, który grzeje i chroni przed ciemnością. Ten ogień jest w tobie. To ciepło jest twoje. Jesteś całkowicie bezpieczny. Jesteś w domu, w swoim własnym, głębokim i spokojnym domu, który niesiesz w sercu. Gdziekolwiek idziesz, pozwól się unosić temu prądowi rozluźnienia głębiej i głębiej, do miękkiej, łagodnej krainy snów, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie niebo spotyka się z ziemią, gdzie spotykasz się sam ze sobą. I wierz mi, że kiedy rano się obudzisz, kiedy otworzysz oczy na nowy dzień, będziesz o krok bliżej siebie, o krok silniejszy, o krok spokojniejszy i o krok mądrzejszy. Noc trzyma cię w swoich ramionach. Gwiazdy nad górami świecą tylko dla ciebie. Dobranoc, przyjacielu. Śpij słodko, głęboko i bez snów. Dobranoc.